Siemanko! W gronie motocyklistów często da się słyszeć takie rzeczy. A że silniki w skuterach to są od kosiarek, a że 125 cm3 to dla nastolatków. A jak chcesz być prawdziwym motocyklistą, to kup sobie 600, bo taka 600 to ma już spokojnie ze 100 koni mechanicznych, przyspieszenie którego nie ma się co wstydzić, no i wygląda jako tako. Wyglądały, żeby wyglądały jako, a nie żeby jako... Ale równie często jak te zwroty możemy usłyszeć, że bez litra to do stołu się nie siada. I jedyne prawilne motocykle to te litrowe. Coś w tym jest, co nie? A jak się wyjdzie na miasto, do ludzi, albo wejdzie na jakąś grupę na Facebooku, to prędzej czy później usłyszysz. Jak chcesz być kozak, prawdziwy motocyklista, nie żadna p***a, to musisz kupić litra. No i co by nie było, motocykle o pojemności 1000 cm3 są faktycznie masakrycznie mocne i szybkie, a jeżdżący na nich ludzie, przynajmniej w teorii, to są już doświadczeni kierowcy motocykli, prawdziwi wojownicy ulic. A co jeśli wam powiem, że te kierowniki litrów wcale nie są takimi kozakami? I tak jak oni patrzą na użytkowników 125 czy 500. I tu oczywiście nie chcę generalizować, że wszyscy co jeżdżą litrami tak mówią, ale co jeśli, tak jak oni patrzą na tych użytkowników, to tak i na nich ktoś z góry z politowaniem patrzy. Jesteście ciekawi, o kogo chodzi? Kto jest większy kozak od litra? Jeżeli tak, to zostańcie ze mną. A żeby dalsza część filmu się wam wyświetlała, to musicie teraz zasubskrybować kanał, kliknąć przycisk łapki w górę i wysłać ten filmik do 10 osób. Inaczej rano zobaczycie flaka w swojej tylnej oponie. No dobra, to kto jest na tyle duży, aby spojrzeć z góry na litrowy motocykl? Pierwszy na liście jest turystyczny przekozak. BMW K1600. 1649 cm3 pojemności. Tak. Nie żadne 1000 jak w drobnym Arłanie, czy 1290 jak w KTM-ie. 1649 cm3. BMW posiada 6-cylindrowy silnik rzędowy. 6 cylindrów w tym kamperze na 2 kołach generuje 160 koni mechanicznych i 175 Nm momentu obrotowego. Wystarczy to, aby ciągnąć za sobą mały domek holenderski. I jak sobie patrzę na ten motocykl, to powiem wam, że nie wygląda on wcale na jakiś super wielki. Znaczy, jest duży i ciężki, oj ciężki, ale o tym za chwilę. Jego design jest tak ładny, że gdybym tylko trochę poćwiczył nogi, bo ostatnio lekko zaniedbałem, to mógłbym takim śmigać jako Daily Moto. Wiadomo, nie jest to król zwinności i parkingowych łamańców, ale zwłaszcza te nowsze wersje wyglądają pięknie, a te z salonu, znaczy nowe, miodzio. BMK zadebiutowała pierwszy raz w 2010 roku, a do sprzedaży trafiła w 2011. Dostępna jest w odmianach GL, czyli Sport Turystyk, GTL, czyli Turystyk, B, czyli Bagger. Nie wiem jaki to rodzaj, jak to przełożyć. Miejski? Może napiszcie w komentarzu jakie jest tłumaczenie. Co to jest za rodzaj tego molocha K1600B. BMW w zależności od rocznika i wyposażenia osiąga prędkości około 200 km na godzinę. Waga na mokro to prawie, uwaga, 320 kg. Wow, kawał motocykla, ale co ciekawe, BMW na swojej stronie podaje spalanie najnowszego modelu na poziomie 5,9 litra na 100 km. I patrząc po danych z internetu, około 5,6 litra. Wow! No sam wam powiem, że się nie spodziewałem. Jeżeli macie ochotę pojeździć taką bestią z 6-cylindrowym silnikiem, to nowa sztuka na stronie BMW w wersji K1600 GTL zaczyna się od 114 000 złotych. A na portalach ogłoszeniowych używane egzemplarze można znaleźć już za około 40 000 złotych. Tak więc, sorry Winetu, twój litr to ledwo na pół imprezy wystarczy. No ale nawet BMW z silnikiem 1649 cm3 może się zaskoczyć, kiedy na światłach podjedzie do niego taki oto gigant. Uwaga, Honda Goldwing GL 1800. Ta jeżdżąca kanapa wyposażona jest w silnik Boxer chłodzony cieczą 6-cylindrowy
o pojemności 1832 cm3, generująca moc około 126 koni mechanicznych i 170 Nm momentu obrotowego. Miska olejowa ma 5,6 litra. Pierwszy w ogóle taki Goldwing pojawił się na świecie w 1975 roku i był to motocykl z silnikiem pojemności 999 cm3, chłodzony wodą. Natomiast Honda Goldwing 1800 pierwszy raz ujrzała światło dzienne w 2001 roku. Przyznam się bez bicia, jak jeszcze nie znałem Yamaha FJR 1300, to Goldwing był moim cruzierem marzeń. Często widywany w mojej miejscowości, potężna maszyna budząca z jednej strony respekt i strach, a z drugiej podziw i pożądanie. Zwykle właściciele zajeżdżali blisko mojego domu z odpaloną muzyką, ubrani w dżinsy i czarną skórę. Wiecznie uśmiechnięci i wyluzowani. Nie chcę skłamać, ale bez kozery powiem, że setki okrążeń wokół motocykla zrobiłem, podziwiając jego każdy szczegół. Na tamte czasy, na te czasy jest to motocykl wyposażony nierzadko lepiej jak część samochodów osobowych. Radio, GPS, grzane manetki, grzane siedzenia, ciepły nadmuch na nogi kierowcy. Ale wracając do technikaliów. Honda ze względu na swoje gabaryty musi też ważyć. I tak jak R1 waży około 190 kg na mokro, kilofazer około 220, to Goldwing ma podaną masę na poziomie, uwaga, 385 kg na sucho, czyli mówimy o wadze w granicach 415-420 kg na mokro. Wow! To już nie są przelewki. Jako że to turystyk, to prędkość maksymalna tego czołgu wynosi 190 km na godzinę, no jak na turystyka, to w zupełności wystarczy. Patrząc po stronie producenta, to ten motocykl ma większą ofertę akcesoryjnych dodatków do dokupienia, jak nie jeden przedstawiciel ze stajni Skody, bo o Daci to już nie wspomnę. Producent podaje zużycie paliwa na poziomie 5,5 litra. Taka pojemność i takie zużycie sprawdzamy na zewnętrznej stronie. No proszę, od 4,35 do 9 litrów, ale średnio lekko ponad 6. No jak na 400 kg wagi i prawie 2-litrowy silnik, to wydaje mi się, że nie ma na co narzekać. Jeżeli chcielibyśmy sprawić sobie taki prezent i kupić takiego motora, to u dealera ceny zaczynają się od 121 800. Dobrze słyszeliście bądź nie. 121 800 zł. Ale pewnie akcesoria do niego są tanie jak barszcz. No, ale zawsze możemy spojrzeć na rynek używek, gdzie taką Hondę możemy nabyć już za około 40 000 zł w górę. I ponownie będą to te starsze egzemplarze. Swoją drogą, jak macie taką w swoim posiadaniu lub znacie kogoś, kto ma, to dajcie znać w komentarzu, ile kosztuje taki roczny przegląd i serwis. Tak z ciekawości pytam. No to mamy drugi moto z listy odhaczony. W takim razie najwyższy już czas, aby przebić granicę 2 litrów. Szanowni Państwo, mała zagadka. Co to jest? W nazwie ma wyraz, który jest synonimem zwycięstwa. Ma 2,5-litrowy silnik i idzie jak rakieta. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Wiecie już? Dokładnie. Triumph Rocket 3. Ale chwilę, mieliśmy już 6-cylindrowe silniki, to teraz ile będzie? 10? A no nie. Triumph Rocket 3 wyposażony jest w 3-cylindrowy silnik, który jako pierwszy zadebiutował w 2004 roku z pojemnością 2294 cm3 i moc 142 konie mechaniczne. Moment obrotowy to 200 Nm, ale z biegiem lat Triumph oferowany jest jako nowy model z silnikiem, którego jeden cylinder ma pojemność, uwaga, uwaga, 820 cm3. To więcej na jednym cylindrze, jak ma większość motocykli w całym silniku. A więc pojemność tej rzędowej trójki to 2458 cm3. Silnik ten generuje moc 167 koni mechanicznych i moment obrotowy 221 Nm. No dobra, mały off-topic, bo pewnie teraz wiele osób mówi lub wykrzykuje do komputera: człowieku, co ty za słabiaki pokazujesz? Moja R1 ma 180 koni mechanicznych. A ty mi jakieś pierdu tutaj, że niby duży, że niby mocny, ale ledwo 167 koni mechanicznych. Ale panowie i panie,
Nie opluwajcie monitora, czym on zawinił. Wasza R1 ma faktycznie więcej koni mechanicznych, ale to moment obrotowy robi robotę. Wiecie, dlaczego nawet starym Audi A4 z 90-konnym TDI jest łatwiej zamielić w miejscu jak 120-konną benzyną, bo liczy się moment obrotowy, który w dieslu jest wyższy, akurat w tym wypadku. A wasza R1 ma zaledwie 107 Nm momentu. W porównaniu do 221 Nm w Rakiecie 3 jest to tak ogromny moment obrotowy, że opony to pewnie trzeba zmieniać jak w Hellcacie. No, ale wracając do Racket 3, to moment obrotowy przekazywany jest na koła za pomocą wału napędowego i w sumie jest to chyba najlepsze rozwiązanie, bo chyba częściej od wymiany opon to wymienialibyśmy łańcuch przy takim momencie. Masa tego 2,5 litrowego monstrum to zaledwie 291 kg. Zaledwie w porównaniu do Goldwinga czy K1600. No i w sumie cała ta waga skupia się chyba w silniku, bo patrząc jak pięknie wygląda nowy Racket, jak zwykły Naked, to faktycznie nie widać, gdzie są te zwały kilogramów. Spalanie, jakie podaje producent przy nowym egzemplarzu, to około 7 litrów na 100 km, ale nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził i jak widzicie na załączonym obrazku, spalanie tego potwora oscyluje w granicach 6 do 8 litrów, średnio 7,29. Czyli jest to mniej więcej tyle, ile pali mój Fazer, jak jeżdżę nim normalnie po mieście, bez żadnego zbędnego oszczędzania, ale też bez pałowania. No dobra, to kto chętny na zakup tego pięknego motocykla? Dajcie znać. Swoją drogą to nówka funka, nieśmigana z salonu, to wydatek w zależności od wersji, czy to Racket 3R, czy 3R Black, czy 3GT, czy 3GT Triple Black. To ceny zaczynają się od 101 do 115 tysięcy złotych. Drobne. A jak nie mamy tyle miedzi na moto, to zawsze możemy zwrócić się w stronę motocykli używanych, które znaleźć możemy w cenach zaczynających się od 30-35 tysięcy złotych za starsze egzemplarze. Mowa tu oczywiście o wersjach z silnikiem 2300 cm3. No nic, moi mili, jak widzicie, pojemność 1 litra wcale nie oznacza, że jesteśmy panem szos, jeżeli pod uwagę brać pojemność motocykla. Co najlepsze, każdy z wymienionych wyżej modeli możemy w każdej chwili nabyć, jak tylko mamy odpowiednie pokłady złota w ogródku. Ale żeby nie było tak kolorowo, że 2,5 litra to już monstrum, to chciałem Wam pokazać jeszcze dwie maszyny. Pierwsza z nich, gdyby ustała na światłach koło R1 i Racket 3, to R1 byłby takim Zipem 50, a Racket 3 byłby takim YBR 250. Jeżeli nie wiecie, kto to jest ten pan, to śpieszę Wam z wytłumaczeniem. To Allen Millar, twórca Millar Viper V10. 8-litrowego, bez wahania powiem, Super Power Nakeda. Ten genialny inżynier połączył dwie rzeczy, które każdy chciałby mieć. To jest wygląd motocykla z mocą Dodge'a Vipera. I tak też zrobił. W ramię motocykla osadził 8-litrową V10 o mocy 500 koni mechanicznych. Motocykl został zbudowany ponoć po to, aby jako pierwszy przekroczył barierę 400 km na godzinę, ale maksymalna prędkość, jaką uzyskał, to 320-331 km na godzinę, w zależności od źródła. A jego przyspieszenie do 200 km na godzinę to zaledwie 7 sekund. Ciekawe, że jako inżynier nie wziął pod uwagę takich rzeczy jak aerodynamika czy masa tego monstrum, a nie są to aspekty bez znaczenia, bo masa tego motocykla to 1,5 Goldwinga. Tak, 630 kg. Sam silnik waży w granicach 350. Druga maszyna to można by powiedzieć bliźniak miliarda. Wybaczcie za wymowę. Allen Millar. Allen Millar. Jednak wygląda już mniej jak motocykl, a raczej jak jakiś wytwór, bo co jak co, ale Dodge Tomahawk ma się nijak do motocykla skonstruowanego przez Allena. Niemniej jednak Tomahawk w 2003 roku został zaprezentowany i wzbudził niemałe emocje, a co ważne, zostało wyprodukowane około 10 egzemplarzy, a cena sprzedaży wynosiła zaledwie $500,000 za sztukę. Więc jest szansa, że kiedyś ktoś znowu wystawi na sprzedaż taki egzemplarz, jak to miało miejsce na aukcji Barretta Jacksona w Arizonie. Silnik zastosowany w tym motocyklu chyba bardziej Terminator, motocykl, Motominatorze. Silnik zastosowany w tym Motominatorze to V10 o pojemności 8277 cm3. Według Wikipedii dysponuje on mocą 507 koni mechanicznych i 712 Nm. Pamiętacie, co mówiłem o momencie obrotowym, co? Tutaj musi zrywać asfalt przy ruszaniu bez gazu. PS.
Co jest bardzo ważne, to jest motocykl, którym nie można poruszać się po drogach. Czyli płacisz 500 000 zielonych i stawiasz moto w salonie. Też można. No nic, jak widzicie, na każdego twardziela znajdzie się większy twardziel. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę, jak film Wam się podobał. Uważajcie na siebie na drodze. Na razie, cześć!